Boga kocham, tutaj w Detroit można w zęba dostać. Gwarancja jak to daleko. Zobaczcie, w takich uliczkach nawet for immediate assistance or można liczyć na wsparcie. Wykręconych ludzi, tak psychicznie, to tutaj jest naprawdę dużo. Stany Zjednoczone. Detroit. Tak jest, moi drodzy, jesteśmy właśnie tutaj. To są obrzeża. Obrzeża, gdzie mieszkają ludzie zamożni. Gdzie mieszka mój znajomy Romek i Ania. Romka i Ani nie będę pokazywać z prostej przyczyny. Moi znajomi nie czują się swobodnie przed kamerą i w zupełności to szanuję. Jednak spokojnie, spokojnie, nie będzie takiej polskości, a może będzie, bo znajdę w Detroit polskość. Dzisiaj, moi drodzy, ruszamy odkrywać miasto, niegdyś gigant motoryzacyjny w Stanach, Detroit, ale o tym jeszcze powiem. Idziemy odkrywać centrum, pokażę wam niuanse, które w przeciągu ostatnich lat miały miejsce w tej części właśnie Stanów. Moi drodzy, łapka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa. To na pewno pomoże w lepszym odkrywaniu świata. Zapraszam w podróż. Tak sobie myślę, że ogólnie spacer po takiej ulicy, dzielnicy zamożnych ludzi, którzy dorobili się pracując w Detroit, to chyba będzie nawet spoko pomysł. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki spacer, żeby zobaczyć, jak ludzie tutaj mieszkają. Jako ciekawostka, płotów między tymi domami nie ma. Sąsiedzi nie mają płotów, ponieważ stawianie płotów, tudzież jakichś szopek narzędziowych też jest zakazane. My się zabieramy ogólnie do miasta teraz i będzie teraz trochę przebitek z drogi. Witam Państwa w sercu Detroit. Robi wrażenie, człowiek się czuje taki przytłoczony. Trzeba zaznaczyć, że od lat 20. XX wieku to miasto tętniło życiem. Ze względu na to, że stworzono tutaj 3 duże marki motoryzacyjne. Ford, General Motors oraz, moi drodzy, Chrysler. Ludzie tutaj mieli pracę pod dostatkiem. Przyjeżdżali tutaj między innymi, przylatywali Polacy, żeby pracować w fabrykach tychże właśnie firm. Detroit, architektura, styl Art Deco. Powiadają, że ogólnie te budynki w Detroit to są jednym z lepszych przykładów właśnie Art Deco na świecie. Podziwiajcie. Zobaczcie, jaka to jest potęga. Powiem wam, że te miasta, te aglomeracje miejskie tutaj w Detroit, one naprawdę robią ogromne wrażenie i nie wiem, ile by mi zeszło jako obywatel świata, żeby się tutaj po prostu odnaleźć. Ale tutaj już widać troszkę inny klimat niż w Nowym Jorku. Ci ludzie to w jaki sposób się zachowują, tutaj jest bardziej taka grupa pracownicza, bo ci ludzie wszyscy, którzy faktycznie stracili pracę w tych zakładach. O tym jeszcze powiem, że te zakłady zaczęły upadać, ale za chwilkę o tym upadku. A to jest nic innego jak Spirit of the Detroit City. Po prawej stronie tutaj mamy światłość symbolizującą Boga, tutaj mamy rodzinę, stabilność, coś, co powinno zawsze iść w balansie. Ale jak widzimy, Bóg jest wyżej niż rodzina. Nie wiem, czy tutaj jest balans, w każdym razie ma to symbolizować taką równowagę. To jest dość ciekawa instalacja, która powstała w 1986 roku. Zaciśnięta pięść, która ma około 7 metrów, moi drodzy. No i to jest hołd bokserowi, który nazywał się Joe Louis, znany jako The Brown Bomber, i gość był mistrzem boksu, ale też ikoną walki przeciwko rasizmowi i niesprawiedliwości
w Ameryce. No i ta pięść, ten The Fist to symbol takiej walki o prawa obywateli. Siła, determinacja, duch walki. Walki o prawa, walki o równouprawnienie względem białych. Tutaj naprawdę się dzieje. Jest trochę turystów, widać, ale malutko jest ludzi na weekend dzisiaj, więc tak. W tych budynkach znajduje się siedziba m.in. General Motors. To jest dość ciekawe. Tutaj przejdę od razu, jak jestem tak blisko. Podejdę do rzeki i zaraz wam powiem, co się znajduje po drugiej stronie. Fontanna. Styl taki futurystyczny. Nie działa, co prawda. Siema kaczkuny. My, moi drodzy, jesteśmy teraz na styku dwóch krajów. Stanów Zjednoczonych i, moi drodzy, Kanady. Po drugiej stronie Kanada. Podchodzę bliżej, żebyście lepiej zobaczyli. I zobaczcie, tu dosłownie już, tam jest Ambassador Bridge, czyli most, który łączy dwa kraje. A tutaj już jest miasto Windsor. Tam widzicie kanadyjską flagę. I najciekawsze jest to, że ludzie autentycznie zarówno z Kanady pracują w Stanach, tutaj w Detroit, no i z Detroit niektórzy jeżdżą do Kanady pracować. I tak pytam właśnie swojego znajomego Romka, czy 50 km to dużo. On mówi, że 50 km tutaj to jest bardzo mało, w jedną stronę rzecz jasna, i że ludzie autentycznie tak sobie dojeżdżają do pracy. Ja osobiście przyznam szczerze, że 50 km nie chciałbym dojeżdżać, czy to do Kanady, czy to do Stanów, ponieważ 50 plus 50 to już stoi, to trzeba by było liczyć z 1,5 godziny mniej więcej, żeby taką trasę zrobić, więc to w skali roku naprawdę imponujące liczby robi. Z drugiej jednak strony, gdybym na przykład miał bardzo dobrą ofertę, no to pewnie bym to rozważył, no. Wszystko to jest kwestia pewnie, tylko argument to jest finansowy na dobrą sprawę, więc ci ludzie się godzą na to. Ale z drugiej też strony to jest kwestia mentalności, bo dla na przykład Amerykanów przejechanie 50 mil, czyli no ponad, ile tam będzie, ponad 70 km, no to jest nic. A dla mnie, jak myślę sobie w Polsce, żeby jechać 100 km czy 70, no to się wydaje dużo. Jak się tutaj już bujamy na Hart Plaza, bo to jest taki rewir plazy, no to Anthony Cadillac, 1701 rok, tam jak na tej tablicy napisane, odkrywca francuski dociera właśnie na tę ziemię, stawia swojego sandała, no co prawda nie ma sandała, bo jeszcze nie były popularne, no i w ten oto sposób zaznacza swoją obecność, no i tworzy osadę, która później dumnie dostaje nazwę Detroit. I ktoś zaraz zapyta, kierowniku, a co to znaczy nazwa Detroit? Skąd się wzięła? No się wzięła z języka francuskiego i nie oznacza nic innego jak cieśnina, przesmyk. W odniesieniu do rzeki Detroit i tego właśnie przesmyku, który jest, tej cieśniny, która jest pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Polacy w Detroit przybywali pod koniec XIX wieku, tak mniej więcej 1880, no i początek XX wieku 1920. Dlaczego? Ponieważ przemysł motoryzacyjny w Stanach w tamtym czasie rozwijał się tak dynamicznie, że my Polacy w naszym kraju nie byliśmy w stanie nawet odrobinkę tego liznąć. Naprawdę odrobinkę nawet nie mogliśmy tego liznąć. No i rzecz jasna, dlaczego Polacy tutaj przybywali, ale nie tylko Polacy, bo imigranci z różnych części świata. Moi drodzy, przybywali po to, żeby szukać lepszego życia, lepszego jutra. I dzięki temu, że rozwijał się tutaj przemysł motoryzacyjny, no to ludzie mieli najzwyczajniej w świecie pracę, dobrze płatną pracę, perspektywiczną, nie tylko dla jednostki, ale i też dla całej rodziny. Więc to przyciągało właśnie ludzi do Detroit. Polacy uciekali z kraju, nie ma co się dziwić. Trudności ekonomiczne, trudności związane z polityką, zwłaszcza w zaborach, kiedy Polska była podzielona między Rosją, Prusy czy też Austrią. Tutaj ludzie znajdowali po prostu oddech, tutaj ludzie znajdowali ostoję, w której mogli odpocząć, mogli układać sobie na spokojnie życie. To jest dość ciekawy pomnik. To jest pomnik, który ma na celu walkę o prawa. Free Public Education.
darmowa publiczna edukacja, ending child labour, czyli zakaz pracy dzieci, równouprawnienie dla kobiet. Tenże pomnik to upamiętnienie pracowników, siły roboczej, która tworzyła to miasto, zwłaszcza w fabrykach motoryzacyjnych, takich jak Ford, takich jak Chevrolet. I właśnie tutaj zostały upamiętnione walki o prawa pracownika, o równość, o dobrą płacę. Solidarity across borders, czyli solidarność przechodząca granice. We want more schoolhouses and less jails. Chcemy więcej szkół, chcemy mniej więzień. Pomniki te oddają hołd pracownikom. Pomniki te przypominają o tym, że miasto nie byłoby w stanie tak się rozwinąć, gdyby nie napływ imigrantów. Bo tak na dobrą sprawę Detroit tworzyli imigranci. Nie Amerykanie, rdzenni Amerykanie. Może nie rdzenni, bo rdzenni to Indianie. To tym bardziej nie. W ogóle temat Indian, dyskryminacja Indian, poziom ich edukacji to jest odrębny temat, moi drodzy. Ale Amerykanie to my, Polacy, Hindusi, Czesi, Rumuni, Ukraińcy, Rosjanie, Meksykanie, Gwatemalczycy. To wszystko właśnie dłonie, które budowały ten właśnie świat, który dziś oglądamy. Ta walka o tą sprawiedliwość społeczną jest od wieków. Od wieków, moi drodzy. I powiem wam, że w życiu nie ma czegoś takiego jak równość. Nie ma, no niestety, bo w życiu jest tak, że liczą się znajomości, koneksje, pieniądze. Dla przykładu, to mogę powiedzieć, bo to nie jest tajemnica, to o czym powiedział właśnie mój znajomy. Rok 90. Lata 90. Auta elektryczne, samochody elektryczne wchodzą do powszechnego użytku. To był chyba model EV1, jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić. No i co? Lata 90. prototyp zaczyna działać, rozwijać się i teraz wyobraźcie sobie, po 34 latach od tamtego momentu, gdyby ten prototyp dalej został rozwijany, przecież dzisiaj byśmy mieli naprawdę jakąś ogromną ilość elektrycznych samochodów na kompletnie innym poziomie niż mamy. Dlaczego nie mamy? Dlatego, że ludziom, którzy obracają ropą naftową, to się najzwyczajniej w świecie nie opłacało. Świat lat 90. to świat ludzi, którzy lubili pieniądze, ale nie patrzyli długoterminowo, bo na dobrą sprawę i nie patrzyli na to, co będzie lepsze dla ogółu ludzi. Liczył się pieniądz tu i teraz. Więc co? Zablokowano projekt samochodów elektrycznych, umożliwiając rozwój samochodom spalinowym, silnikom spalinowym. To pokazuje, jak działa świat i jak działają te właśnie równości. Sprawiedliwość jest, moi drodzy, tam, gdzie sobie sam ją wypracujesz. Rok 2008-2009, recesja gospodarcza, kryzys finansowy globalny na całym świecie sprawia, że ludzie zaczynają coraz bardziej liczyć pieniądze. Kiedy liczą pieniądze, coraz rzadziej kupują tak drogie dobra, wysokiego rzędu dobra jak samochody. A trzeba zaznaczyć, że taki Chevrolet, no to może kosztować i 40 000 dolców tutaj, więc naprawdę bardzo dużo. Jeśli zaczęli bardziej liczyć pieniądze i zaczęli mniej wydawać tych pieniędzy, no to rzecz jasna, zaczęto mniej produkować tych samochodów. Zaczęto mniej potrzebować pracowników w tych fabrykach.
I co wtedy? I wtedy masowe zwolnienia. I od 2008-2009 roku zaczęły się masowe zwolnienia nie tylko na tych szczeblach najniższych, ale też na tych wyższych szczeblach. Więc siłą rzeczy ludzie tracili pracę z dnia na dzień, stawali się niekiedy bezdomnymi. Właśnie ci, którzy pracowali na tych niższych szczeblach. Bo ten, co pracował na wyższym szczeblu, zawsze sobie gdzieś tam miał tych pieniędzy więcej, odłożył, no i mógł się czuć bezpieczniej. No ale też miał w sumie doświadczenie na wyższym szczeblu, więc łatwiej mu było przejść z jednej roboty do drugiej. I to jest przekichana sprawa. W momencie, kiedy pracujesz na jakimś zakładzie, kurczę, czerwone czy białe, na jakimś zakładzie, załóżmy 30 lat, a później albo 40, a później ktoś ci mówi, no Halina, już my nie potrzebujemy ciebie, bo ogólnie robimy zwolnienia, bo spadek sprzedaży i trzymaj się ciepło, no bo tak to mniej więcej wygląda w takich dużych zakładach, no to wtedy jest dopiero problem, bo taka Halina za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić. Futbol amerykański, sport narodowy. Powiem wam, że ogólnie w Stanach, jak ktoś ma łeb na karku, to można całkiem dobrze się ogarnąć. Idziesz na studia, piszesz o grant, o takie wsparcie, dostajesz to wsparcie, albo jeszcze coś lepszego. Ogólnie trenujesz coś, na przykład futbol amerykański i dostajesz wtedy sportowy grant, sportowe stypendium naukowe. Albo naukowe, bo się dobrze uczysz, albo sportowe, bo masz dobre wyniki właśnie w sporcie. I to jest super, bo pozwala ci na spokojnie zająć się życiem, nauką i rozwijaniem kariery. Powiem wam szczerze, że takich przycisków emergency nigdy wcześniej chyba nie widziałem. Nigdy nie przypominam sobie, żeby były gdziekolwiek indziej na świecie. Tutaj w Stanach, w tych dużych miastach są te emergency przyciski, gdzie jak coś się dzieje, to po prostu możesz sobie na spokojnie, najzwyczajniej w świecie po prostu kliknąć i liczyć na to, na pomoc. Ty, ziomek ręką taką zatrzymał? Ale faza, ty. On ma jakąś złotą rękę. Złapał na stopa autobus miejski. Zobaczcie, jaki fajny pomysł. Muzykę tworzysz ty, chodząc. Piesi tworzą muzykę. Czy ja wam wspominałem o tym, że z tego miasta właśnie pochodzi, przepraszam bardzo, słynny artysta, raper Eminem. I właśnie tutaj, moi drodzy, stąd pochodzi też kawałek 8 Mila, między innymi z filmu 8 Mila, o życiu Eminema, o tym, jaką drogę tutaj przebył i jak walczył o swoją karierę. Takie uliczki nieoczywiste to kierownik lubi. Zobaczcie na to. Ma to swój klimat, nie? A te schody przeciwpożarowe to jest ogólnie chyba nawet... O! Andrzej! Mordula! Co ty tutaj robisz? Śpij, mordo. Przyjdę później. Nie będę na antenie cię pytać. Ale... Czekaj, co to jest? Zobaczcie, w takich
Zobaczcie, w takich uliczkach nawet for immediate assistance or to request a security escort, push red button. Czyli w takich miejscach jak to można liczyć na wsparcie. Można liczyć na wsparcie. O, koleżka będzie lał. Kurczę, dobra, wyłączam. O. Różnie ludzie, widzieliście? Grzebandero na śmietniku. No grzebią, próbują się utrzymać, ale też trzeba zaznaczyć, że tutaj w momencie, kiedy, bo ten cały taki największy krach, to się zaczęło 2008 rok, ale ten taki największy krach, kiedy zaczęto zwalniać, to był 2013. To ogromne bankructwo tutaj w Detroit. No i trzeba zaznaczyć, że rząd ogólnie wybudował dużo schronisk. Te schroniska naprawdę są dobrze wyposażone. Noclegownie, pralki, sale telewizyjne, posiłki. To też nie jest tak, że oni zostali po prostu sami sobie i kompletnie nie są w stanie, nie wiem, egzystować. Problem jednak jest jeden. I to ogólnie pojawia się u wszystkich bezdomnych na całym świecie. Czy to Polska, czy to Niemcy, czy to Austria, Szwajcaria. Wszędzie na całym świecie, czy to Ameryka. Żeby skorzystać z tych dobroci życia, które są za darmo, wyciągnięte jak na dłoni, no to moi drodzy, co trzeba? To trzeba być trzeźwym i trzeba być czystym. W sensie czystym w żyłach, w krwi albo w nosie. Ten budynek niech was nie zmyli. Synagoga żydowska. Centrum Żydów w Detroit. Ogólnie ziomek przed chwilką pompeczki sobie zasuwał tutaj na boku, ale nie udało mi się uchwycić. Ulica imprezowa. Dużo jest tutaj takich cwaniaków, głównie Afroamerykanów. Podbija do mnie jakiś ziomek, pokazuje mi jakąś karteczkę, później podsuwa mi pod nos. Ja mówię, nie, dziękuję. I tak patrzy na mnie, jak wiesz, jak na głupiego. Po polsku do niego powiedziałem, nie? Zalewa. Tych wieżyczek z tym wezwaniem pomocy jest kurczę tyle, że to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że życiowa prawda mówi, że nikt bezczynnie, bezsensownie takich wieżyczek nie stawia. No musi ku temu być jakaś wiecie, jakaś przesłanka. Proszę pamiętać również, że Detroit jest jednym z najwyżej uplasowanych miast pod względem niechlubnej kategorii przestępczości tutaj w Stanach. William sobie siedzi, szefowa sobie leży. Powiem wam, że wkurza mnie ogólnie ta głośna muzyka tutaj. Ford Field, czyli boisko do futbolu amerykańskiego ogromne, sponsorowane przez Forda między innymi. No dzisiaj tam nie wejdziemy, tam coś jeszcze jest, jakiś park rozrywki, jakiś commercial. To do takich miejsc nas nie ciągnie, więc odbijamy, odbijamy sobie, poszwędać się jeszcze po mieście. Dziś jest jakiś mecz. Ludzie sobie na parkingach przed stadionem też oglądają. Zarąbista opcja. Nie udało się kupić biletu, albo w sumie bilet był bardzo drogi. No i niekiedy naprawdę jest drogi. Po 200 dolców, po 300 dolców. To sobie jakoś radzą. Zioma wykręciło mocno. Wykręconych ludzi, tak psychicznie, to tutaj jest naprawdę dużo. Ja jestem w szoku aż. Naprawdę, powiem wam, że w Nowym Jorku tak nie było. Albo może, nie wiem, nie trafiałem na tych ludzi, albo może oni się tak wtapiali wśród tego tłumu i nie widziałem ich, tak? Może podczas montowania coś tam jeszcze uda się wyłapać, ale przyznam szczerze, że no tutaj w Detroit, no to jest gęsto. Jest gęsto. Teatr Fox, 1928, otwarcie, największy w mieście. Ale też trzeba zaznaczyć, że ma ponad 5000 miejsc
siedzących, tam ponad 5100 chyba. Detroit. Co tu mają? All Stars Comedy Festival. O kurczę, na zewnątrz tutaj kasa biletowa w starym stylu. Ale ekstra. A wygląda tak vintage. Tak, prawdziwie vintage. Ty, niektórzy ludzie na mnie patrzą, jakbym im coś zrobił. Zalewa. Powiem wam, że czuć ewidentnie w powietrzu takie napięcie. I powiem wam, że ja tutaj jest jakaś taka knajpka motocyklowa. Też oglądają właśnie ten zmagania tutaj na stadionie. Niemniej jednak powiem wam, że ja mam nosa do miejsc, w których czuć napięcie i w których można w zęba dostać i mówię wam, jak Boga kocham, tutaj w Detroit można w zęba dostać. Gwarancja, jak to daleko. Parkingi samochodowe tutaj w Detroit. No i takiego traka mamy. To jest tuningowane, ewidentnie. Można zobaczyć sobie przekrój aut, jakimi jeżdżą tutaj właśnie w mieście. No i zobaczcie, jest trochę amerykańskich aut, ale głównie są to Japończyki. Dlaczego? Bo małe, bo mniej palą, no i tańsze w utrzymaniu. Jednak trzeba zaznaczyć, że Detroit przodowało w kradzieżach aut. No więc produkowali tutaj auta, więc no tym, którym się mniej powodziło, no to musieli sobie to auto jakoś inaczej troszkę tak przytulić, że tak to określę. Więc tutaj był najwyższy w przeszłości wskaźnik kradzieży aut osobowych. Proszę zobaczyć. Mało gdzie amerykański. Niewielu tutaj turystów. W sensie widać, ale tak nie jest to jakaś taka porażająca ilość. Prawdopodobnie ze względu na to, że Detroit ma złą reputację ogólnie tutaj w Stanach. I gość coś tam podbija do mnie, mówi: cześć, wszystko w porządku? Ja do niego mówię: dobry wieczór, good evening, coś mi się postrało, wiecie, po angielsku. Od kogo wzięła się głośna muzyka? Od białych czy od Afroamerykanów? No jasne, że od Afroamerykanów. A przed nami straż pożarna, która jedzie prawdopodobnie na akcję. W Detroit też jest cała masa murali. Ja tych murali wam nie będę opisywać. Co to jest napisane? Ty, park here, $100? Pogrzało? Kakao? Change this. 200, no 20, no 100. I'm gonna put $80 now. 80, okay. This is tactic. Kumple z Bangladeszu mówi: ale hajs trzepiecie. Oni mówią: nie, my tutaj nie trzepiemy hajsu, my tutaj pracujemy tylko. To nie nasze pieniądze. Chcielibyśmy tak zarabiać. Pytam jeszcze, już nie pytałem na kamerze, bo tacy trochę speszeni. Pytam, jak się czujecie, czy tutaj bezpiecznie? No tutaj mówią: crazy, very crazy. My friend, very crazy. No i faktycznie, no są crazy. Ci ludzie tutaj faktycznie są tacy odpaleni. Tutaj ogólnie mafia parkingowa. Ciekawe, czy tylko... A nie, to jacyś Azjaci tutaj. Tam Bengalczycy, tu Azjaci. Hajs się robi, ale to się robi tylko przeważnie kiedy są mecze. Tak jak dzisiaj. Ogólnie jak spojrzycie na mapę, no to zobaczycie, że centrum Detroit jest ogólnie bardzo takie malutkie. Szczerze powiedziawszy, no to na tym właśnie vlogu przeszliśmy praktycznie całe centrum, taki downtown. Pokręciliśmy się na prawo i na lewo, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jednak większość życia skupia się poza tym centrum, ze względu na koszty. Im dalej, tym taniej. No ale też niekoniecznie, bo są dzielnice, im dalej, tym drożej. Dzielnice ludzi, którym się powiodło tutaj po prostu, którzy pracują na wyższych stanowiskach w firmach motoryzacyjnych. No i właśnie uciekają dalej, bo nie robi im problemu dojechanie 40 minut czy 30 minut do miejsca pracy tutaj w mieście. Cliff Cafe, Cliff Bells. Detroit przestało już być taką, powiedziałbym, kolebką motoryzacji. Wciąż działają te firmy, rozwijają nowe technologie.
nowe systemy w silnikach i różne rozwiązania. Jednak to już nie jest takie miejsce, jak było niegdyś. Dziś miasto stara się zmienić na bardziej takie przyjazne kulturze, artystom, zmienić swój wizerunek na tle innych miast amerykańskich, przyciągnąć turystów. No bo turyści to nic innego jak pieniądze. Między innymi od 2010 roku zaczęto aktywnie tworzyć różnego rodzaju murale, które mają za zadanie upiększyć miasto, ale również też nadać mu takiego artystycznego charakteru. Moi drodzy, żegnam się z Wami z centrum Detroit. Bardzo dziękuję za uwagę, za ten spacer wspólny. Jestem troszkę zaskoczony. Miasto wywołuje różne emocje, ale trzeba tu przyjechać i poczuć je będąc tutaj. I co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby oglądać odcinki jeden po drugim w playliście ze Stanów Zjednoczonych, tak żeby nie ominąć żadnego innego odcinka, bo to jest ciąg zdarzeń. Pamiętajcie, moi drodzy, o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna poczcie sandałowej. To jest super ważne. I co? I kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jameson Williams, Tyke Smith, and Jordan Whitehead both there. Second down and 10, 18 seconds left in the half. This part of the field where you got everybody together and you're just going to run out and swap them. So after half the team was on the field to end the half. Our first half stats are brought to you by Wingstop. 201 total yards for the Lions, 138